Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Mamy październik, początek października. Jeżeli śledzicie moje filmy w miarę na bieżąco, to wiecie, że ostatni taki stricte hafciarski filmik nagrywałam na początku września, więc tak naprawdę cały miesiąc nie stałam tutaj za kamerą. Pomimo że te filmy pojawiały się co tydzień, to jednak bardzo długo nic nie nagrywałam. Robiłam dużo innych rzeczy, o których również w tym filmiku Wam pokażę, ale na samym początku zacznijmy oczywiście od rzeczy hafciarskich. Przygotowałam sobie tutaj ten mój hafciarski zeszycik, w którym mam wszystkie swoje notatki i od tego właśnie zaczniemy. Pokażę Wam, co tutaj się w tym wrześniu zadziało. Wrzesień pod względem hafciarskim był bardzo słabym miesiącem. Był to najsłabszy miesiąc w tym roku, natomiast nie był to najsłabszy miesiąc na przestrzeni 2 poprzednich lat, więc nie jest aż tak tragicznie. Jeżeli chodzi o ilość krzyżyków, to udało mi się wyszyć 5264,5. I teraz, co tutaj się wyszywało? Żółty kolor to oczywiście mój kolos, był tutaj tylko troszeczkę. Przez cały miesiąc tak naprawdę gdzieś tam po trochu przewijał się sampler, którego udało mi się skończyć. Natomiast nie wiem, w jakiej kolejności zobaczycie te filmy. Być może jeszcze nie widzieliście tego samplera, a jeżeli zostanie opublikowany wcześniej, no to na pewno dam Wam znać jakoś, albo będziecie po prostu wiedzieli. Tutaj pojawiło się coś zielonego, czego nie ma tutaj na samym dole w legendzie, i to jest zakładka do książki, czyli taki mój przerywniczek. Właśnie takie moje przerywniczki zapisuję sobie zielonym kolorem. To są takie malutkie projekty, które nie trafiają właśnie na stronę główną. One trafiają tutaj na taką stronę. Ja tutaj mam dwie takie strony z takimi przerywniczkami i to właśnie było to. Wyszywałam zakładkę do książki. Zaczęłam 13 września, a skończyłam 15 września. Wyszywałam ją łącznie 3 dni i było na niej 1080 krzyżyków. Samplera Wam teraz nie będę pokazywać. Zakładki też nie, bo zobaczycie to w osobnych filmikach. Natomiast pokażę Wam, jak wygląda kolos i pokażę Wam, jak wygląda krówka, dlatego że no tutaj w zasadzie tego Wam nie pokazywałam w żadnym osobnym filmiku. Tak jak już mówiłam, zaczął się październik. Dzisiaj mamy wtorek, czyli 4. Wczoraj nie wyszywałam nic, natomiast 1 i 2 wyszywałam konia i krówkę. Statystyki nie są na razie zbyt duże, mam nadzieję, że w tym miesiącu tych krzyżyków będzie troszeczkę więcej, aczkolwiek może być różnie. Zaplanowałam sobie, że chciałabym w tym miesiącu zrobić 2800 krzyżyków na krówce, 1000 krzyżyków na dziewczynie anioł i 3000 krzyżyków na koniu. Czy mi się to uda? Nie mam pojęcia. Z tym koniem myślę, że będzie najgorzej, bo jeżeli chodzi o krówkę i o tą dziewczynę, to myślę, że uda mi się to zrobić. Teraz już koniec tych suchych statystyk. Ja zbieram swój majdan i pokazuję Wam, jak wyglądają te dwa projekty. Nie będę tutaj rozwijać całej kanwy, dlatego że ja nie lubię rozwijać kanwy pod względem takim, że nie lubię patrzeć na cały obrazek. Lubię mieć niespodziankę. Więc ja tej kanwy zbyt często nie rozwijam, choć i tak zawsze pod filmem, jak nie rozwinę kanwy, to dostaję komentarze. Proszę, rozwiń kanwę, szkoda, że nie pokazałaś całości. Nie będę za każdym razem pokazywać całości, bo ja nie chcę oglądać całości, chcę mieć niespodziankę. Więc pokazuję Wam fragmentami. Tutaj jest dziewczynka, widać tutaj kapturek, widać oko, tutaj zaczęłam wyszywać trochę ust. No i dolecieliśmy sobie tutaj do tego wilka. Tutaj w zasadzie w tym miesiącu przybyło niewiele, bo tutaj tylko jakieś drobniutkie krzyżyczki. Nie pamiętam nawet ile tak dokładnie, ale obstawiam, że gdzieś tyle przybyło
tu w tą stronę, na pewno nie więcej, może tyle, ale bardziej chyba to tutaj, bo to oko to już było chyba wcześniej. Nie pamiętam dokładnie, ale nie było to dużo. I tak to wygląda. Tutaj ten wilczek nabiera kolorów. Chciałabym wrócić do tego projektu i go troszeczkę podrobić, ale jednocześnie chciałabym wrócić do krówki. Teraz przed Wami krówka. Na krówce również nie przybyło dużo krzyżyków, ale z racji, że jest to malutki i prościutki wzorek, to tak naprawdę wydaje się, że przybyło bardzo dużo. Zrobiłam tutaj od tej linii na pewno 2 rzędy w górę. Zrobiłam to, co wystaje tutaj. Ten pyszczek tutaj powstał. Mniej więcej to, tutaj od palca w dół. To różowe przybyło, to różowe przybyło. No i to mniej więcej właśnie, no mniej więcej tak powiedzmy odtąd, co Wam pokazuję w dół. Plus to różowe. Więc coś tam przybyło, coś tam widać. Do upragnionego końca nie zostało mi już zbyt wiele, bo tutaj ten materiał się tak naprawdę już kończy. Tutaj zostało niecałe 8000, więc już nie ma takiej tragedii. Aczkolwiek no, mi w ogóle się ten wzór nie podoba, chociażby przez to ucho. Ten wzór został minimalnie zmieniony, więc on i tak wygląda lepiej niż oryginalny, ale oryginalny zupełnie mi się nie podoba, więc drugi raz na pewno bym tego nie wyszyła i na pewno bym Wam jakoś szczególnie tego zestawu nie poleciła, chyba że rzeczywiście komuś się bardzo podoba. Ja uważam, że jest to taka trochę strata czasu i najchętniej to w ogóle rzuciłabym to w kąt, no ale jak już wyszyłam tak dużo, to po prostu dokończę. We wrześniu, oprócz tego, że troszeczkę gdzieś tam wyszywałam, to zajmowałam się również robieniem swetrów. Ja we wrześniu zrobiłam 4 swetry, 2 dla mnie, 1 dla mojej córki i 1 na zamówienie. I jeszcze ten 1 nie trafił do klientki, dlatego że zamówienie nie jest w pełni skompletowane. Mam na jego realizację dostałam miesiąc, więc spokojnie, akurat klientka jest jeszcze za granicą, więc musi przyjechać i sobie go odebrać, więc zamówienie nie jest jeszcze skompletowane w 100%. Pięknie wyglądasz, tak. Zamówienie jeszcze nie jest skompletowane, ale mam czas do końca października, więc spokojnie muszę je dokończyć. Ale sweter jest już gotowy, więc mogę Wam te wszystkie sweterki tutaj teraz pokazać. Średnio zrobienie takiego swetra zajmuje mi około 3-4 dni. Natomiast ten ostatni robiłam najdłużej, dlatego że z nim się po prostu nie śpieszyłam. Tak jak mówię, dostałam miesiąc, nawet ponad czasu na to zamówienie. I w dodatku robiłam to tak bardzo, nie tak, że siedziałam i robiłam, tylko tak z przerwami w międzyczasie gdzieś tam, więc robiłam go chyba 5 dni. No ale to dlatego, że się nie śpieszyłam. Normalnie ten sweter zrobiłabym w dni 3. Wracam do Was z takim małym update'em, dlatego, że udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałam na krówce. Przybyła głównie tutaj ta część, którą tutaj widzicie. A zresztą na pewno pamiętacie. Do końca już bardzo niewiele, bo tutaj zostały tak naprawdę chyba niecałe 40 krzyżyków w dół, więc tutaj już będzie zaraz koniec. Jedyne co mogłabym tutaj poprawić ze swojej strony, to na pewno te marginesy. Zrobiłabym je teraz dużo większe.
Jeżeli chodzi o mulinę, to wykorzystałam już, tak jakby zużyłam 7 kolorów. Nie wiem dokładnie które, ale 7 już jest skończone. Natomiast tutaj wszystkiego zostało bardzo dużo. Te mulinki były przystosowane na ten obrazek na kanwę 11 CT. Natomiast ja wyszywam na, nie wiem, 16 chyba, albo 18. Teraz Wam już dokładnie nie powiem. W każdym bądź razie ja wyszywam 2 nitkami, a tutaj było przystosowane na 3 nitki, więc wiadome było, że tego bardzo dużo zostanie. No i zostało. Tutaj głównie będę leciała już samymi zielonymi. To będzie takie wykończenie. Do końca zostało mi troszeczkę ponad 5000 krzyżyków, więc myślę, że to już jest dobry wynik. Zaczęłam sobie wyszywać moją dziewczynę Anią. Na niej zaplanowałam sobie 1000 krzyżyków. Chciałam Wam pokazać, jak to mniej więcej wygląda przed. Natomiast jak zwykle się zagalopowałam. No i wyszyłam tutaj sobie, zapisałam na jakiejś kartce. Wyszyłam tyle, 127. I wyszywałam mniej więcej tutaj to. Tutaj te ciemne właśnie, fioletowe, ten tutaj ciemny, szary. Wyszywałam tu i tu. Leciałam zawsze tak pasami. Natomiast tutaj jest bardzo duża taka, bym powiedziała, pikseloza. No i na kanwie z nadrukiem bardzo wkurzają mnie te wszystkie znaczki, dlatego że one mi się po prostu zlewają. Muszę się dużo dłużej wpatrywać, gdzie jest który znaczek. I o wiele bardziej teraz wolałabym taką pikselozę wyszywać na czystej kanwie, bo wtedy jest bardziej przejrzyście niż właśnie kiedy mamy znaczek obok znaczka i każdy jest inny. Jeżeli chodzi tutaj o to dalsze tło, no to tutaj już mamy bajkę, po prostu się leci intuicyjnie. No ale tutaj już jest taki przystanek, można by powiedzieć, więc zjechałam sobie trochę w dół, żeby w późniejszym etapie mieć tego wszystkiego mniej, a tutaj już będę leciała rzędami. I mniej więcej chciałam Wam pokazać, jak to wygląda, ile tutaj jest wyszyte, żebyście później orientacyjnie wiedzieli, ile przybyło, tak, bo powiem Wam, że zrobiłam już 1000, a w zasadzie to nie udowodnię tego 1000, więc pokazuję, żeby nie było i będę lecieć dalej. Mam nadzieję, że w maksymalnie 2 dni uda mi się to wyszyć. Zrobiłam już to, co chciałam na mojej dziewczynie Anią i zrobiłam dokładnie 1009 krzyżyków, chciałam zrobić 1000. To był dzień, albo raczej noc, kiedy czekałam na mojego męża, aż wróci do domu. I tak naprawdę całą noc nie spałam, bo wrócił około 4, więc tak naprawdę mogłam spokojnie siedzieć i wyszywać, ale szczerze mówiąc to już mi się nie chciało, więc skończyłam wyszywanie około godziny 23, a później już sobie tylko siedziałam, bo już naprawdę nie miałam siły, już mi się po prostu nie chciało tyle godzin siedzieć i wyszywać, a szkoda. Zrobiłam 1009, no i przybyło tutaj kilka krzyżyczków, tutaj ten rządek, tutaj jakieś pojedyncze były, więc uzupełniłam, no i zeszłam sobie tutaj na dół. Zazwyczaj robiłam rzędami, ale tutaj stwierdziłam, że po prostu przeciągnę sobie tą nitkę, gdzieś tam wyszywając z góry, przeciągnę, zrobię kilka krzyżyków na dole, bo bez sensu, żebym po prostu ucinała tą nitkę, chowała ją i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą, która tutaj przybyła, pokażę Wam może całość, żebyście mogli sobie to zobaczyć. No mniej więcej tak to wygląda. Bardzo dużo jeszcze przede mną. Ja w ogóle tutaj liczyłam, że będą piękne rude włosy, a tych rudych włosów tutaj jest niewiele, bo jest tylko tu w zasadzie, a tu nie mam pojęcia, co jest. Ona ma niby coś na głowie,
Ciężko jest mi tutaj to pokazać. Jak znajdę wizualizację tego zestawu, to Wam wkleję, ale nie wiem, czy mi się uda, dlatego że ten zestaw jest już niedostępny. Jest niedostępny już na tej stronie internetowej, z której go mam, więc no niestety. Ale jak znajdę, to wkleję. I jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, bo zmieniłam sobie organizer. Wcześniej miałam taki, jak to się mówi, papierowy i zmieniłam sobie go na ten, który zrobił mój mąż. On jest w ogóle niedokończony. Tutaj widać ołówek, jest niewypolerowany, ma tutaj różne takie wypustki. Po prostu nie chciało mi się tego robić. Zrobiłam to na własny użytek i nie jest to zrobione dobrze. Pewnie gdybym to robiła dla kogoś, to zrobiłabym lepiej, a tak to w ogóle, no, nawet nie jest polakierowany. Chciałam sobie to wziąć na inny organizer, ale na tym innym mi się nie mieściło, dlatego że inne organizery mają malutkie dziureczki. Tutaj jest ten organizer, który chciałam, no i porównajcie sobie dziurki. Zobaczcie. Właśnie dlatego zaczęłam między innymi robić swoje organizery, dlatego że te kupne są jakie są, a ja potrzebuję organizera, który ma pomieścić dużo muliny. No ta ilość muliny by mi się tutaj zupełnie nie zmieściła, więc postawiłam na ten mój, a że był niedokończony, no to już trudno. Ważne, że się sprawdza. I teraz będą pytania, czy nie będą mi się haczyły tutaj nitki o to, że nie jest wypolerowane. Słuchajcie, nie. Ja nie zauważyłam, żeby mi się tutaj coś działo, czy żeby mi się haczyły, czy cokolwiek. Nic takiego się nie robiło. Ja kilka tych organizerów odsprzedałam i tamte organizery, które odsprzedałam, były zrobione po prostu idealnie, wszystko było wypolerowane i teraz nie sprzedaję już tych organizerów, dlatego że zrobiłam tak jakby tylko kilka sztuk, a raczej mój mąż zrobił kilka sztuk. Nie chcę mu się robić więcej, a szczerze mówiąc to te organizery są naprawdę prześwietne, więc zostawiłam je dla siebie. Nie podzielę się z Wami tą resztką, która mi została, przepraszam bardzo. Była okazja, kilka osób dorwało, ale więcej już po prostu nie będzie. Zostawiłam je dla siebie, dlatego że wiem, że nigdzie indziej nie kupię takich z takimi wielkimi dziurami na taką ilość organizerów. No chyba, że wiecie, gdzie można takie dostać, to najwyżej napiszcie w komentarzu, być może ktoś z tego skorzysta. Tutaj jest mój koń. Nie wiem, czy ja go Wam już pokazywałam w tym filmiku, czy nie. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, o kurczę, teraz nie wiem, czy to było zaparkowane, czy nie. Dobra, nieważne. Chciałam Wam powiedzieć, że zaplanowałam sobie na ten miesiąc zrobienie 3000 na tym koniu, ale tak mi się nie chce do niego siadać, że sobie nawet nie wyobrażacie. Nie mam pojęcia, czy będę robiła krzyżyki tutaj, czy po prostu siądę do czegoś innego. Być może polecę z krówką, dlatego że no na krówce już niewiele mi zostało do końca. I jakbym skończyła krówkę, to zostałyby mi 3 projekty, włącznie z kolosem. Co by oznaczało, że mogłabym już praktycznie cały czas wyszywać kolosa z małymi przerwami właśnie na konia i na dziewczynę Anią. Czyli to, do czego dążę. Chciałabym skończyć te projekty. Chciałabym na pewno skończyć tą kwiatową krowę i chciałabym skończyć tego. Jak skończę konia, to zaplanowałam sobie, że zacznę nowy projekt, taki duży nowy projekt, dlatego że ja uwielbiam wyszywać kolosy. Pokochałam właśnie takie giganty i chciałabym wyszywać właśnie coś takiego z malutkimi przerwami na mniejsze hafciki. Tak, gdzieś tam w międzyczasie chciałam wyszyć jeszcze metryczkę. Oczywiście ta metryczka się pojawi, ale to są takie hafciki maks na 5 dni i myślę, że coś takiego no nie jest za bardzo warte wzmianki. Pokażę Wam po prostu, że coś takiego wyszywam, ale to nie jest nic takiego istotnego, nad czym mogłabym się dłużej rozwodzić, bo to jest taki maleńki przerywniczek. W międzyczasie chciałabym zacząć jeszcze jakiś malutki przerywniczek świąteczny. Zresztą pokażę Wam kilka świątecznych zestawów w innym filmiku, ale to jeszcze nie teraz.
No ale tak jak mówię, to są takie przerywniczki, na razie nie warte wzmianki, ale jak skończę tego konia, to zaplanowałam sobie, że wyszyję kolosa. Wybrałam sobie nawet jakieś tam 2 wzory również od Haeda, bo ja uwielbiam Haeda ogólnie, może nie wszystkie wzory, bo wiadomo, że tam są różni projektanci i tak dalej, ale przejrzałam sobie właśnie kilka projektów i spodobało mi się, jak znajdę, albo raczej jak nie zapomnę Wam tego wkleić, to Wam tutaj wkleję. Pierwszy obraz przedstawia wilka i on również jest w takich typowych klimatach moich. Ja uwielbiam klimaty takie mroczne, trochę takie magiczne. Ja bardzo lubię coś takiego i jeszcze, żeby to było w miarę takie, wiecie, realistyczne, no to naprawdę pięknie to wygląda. Może to jedno drugiemu przeczy, ale bardziej, jakby to powiedzieć, lubię obrazy realistyczne, które przedstawiają fantastykę, może w ten sposób. I kolejny obraz jest klimatem bardzo podobny do Kapturka. Również jest mroczny, przedstawia krajobraz i na tym ciemnym tle wyłania się takie piękne jezioro, takie niebieskie i ja uwielbiam, jak są takie mega kontrasty. No wow, po prostu wow! I chyba ten obraz z tym kontrastem, czyli to jeziorko, ten krajobraz, o ile to jest krajobraz, ja się nie znam, ale wiecie, o co mi chodzi mniej więcej, chyba przeważam. I zdecydowanie zacznę sobie wyszywać coś takiego, ale to później, bo na razie chciałabym skończyć tego nieszczęsnego konia, którego po prostu nienawidzę całym sercem i jakby nie to, że obiecałam go mojej babci, to pewnie bym go w ogóle nawet bym na niego nie spojrzała, ale zresztą o tym już doskonale wiecie. Na sam koniec chciałabym Wam pokazać moje statystyki. Nagrywam z ręki, więc będę troszeczkę trzęsła. Dzisiaj mamy 16 dzień miesiąca, co oznacza, że znowu, podobnie jak we wrześniu, bardzo długo nie wyszywałam. Nie wyszywałam dlatego, że to był czas, w którym mój mąż wrócił do Polski. W zasadzie to jedzie jutro. No i cały ten czas spędzaliśmy razem, nie wyszywałam nic, robiliśmy różne rzeczy, zarówno na naszej budowie, jak i w naszym domu robiliśmy remonty. Także cały ten tydzień w zasadzie zleciał nam na różnych pracach, takich remontowych, powiedzmy. Dlatego sobie tutaj nie wyszywałam, ale liczę na to, że kiedy jutro sobie pojedzie, to będę mogła nadrobić. A jeszcze bardziej liczę na to, że kiedy pod koniec miesiąca wrócą moi rodzice i będę mogła im podrzucić Nadię, to że wtedy sobie nadrobię. Kiedy wszyscy byli w Polsce, było dużo łatwiej, a kiedy w kraju zostałam sama z dzidziusiem, z dużym dzidziusiem, bo już 2-letnim, no to jest troszeczkę ciężej, ale myślę, że nie ma takiej tragedii. Wyszywałam sobie tutaj konia, wyszywałam sobie krówkę i wyszywałam kwiatową krowę. Czy uda mi się to wszystko dokończyć? W zasadzie z wyzwania zostało mi jeszcze, z tego co sobie zaplanowałam, zostało mi jeszcze 3000 krzyżyków na koniu. No około, no bo tutaj coś tam podziubałam, ale niewiele. Nie chce mi się siadać do tego konia, jak już Wam wcześniej powiedziałam, ale to czy mi się uda, czy nie, zobaczcie już w następnym filmiku. Ja tutaj będę kończyć, bo w zasadzie nie chciałabym, żeby ten filmik był dłuższy niż te 20 minut. Mam Wam jeszcze bardzo dużo rzeczy do powiedzenia. Już się stęskniłam za nagrywaniem i stęskniłam się za wyszywaniem przede wszystkim. Pokażę Wam, co tutaj jeszcze przybyło na szydełku, ale to już w następnym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Także pa!